Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na Hofbergman Mapa w wersji 1.1. Farming w wersji 1 bodajże .9001 czy coś w tym guście. Słuchajcie, po tych ostatnich odcinkach, gdzie troszeczkę chaotycznie, takie mam wrażenie, grałem, chcę wprowadzić pewien, że tak powiem, schemat do mojego postępowania. I pierwsza rzecz to będzie oczywiście polegała na tym, że na początku zawsze bierzemy kontrakt z uwagi na to, że bardzo jestem w plecy z pieniążkami, więc i te koszty moje tutaj miesięczne, wszystkich tych rat leasingowych i innych tego typu pierdół i pożyczek, które nabrałem, to są już chyba ponad 20 000 miesięcznie, więc szybkimi krokami zbliżam się do plajty. Nie wiem, czy tak większość rolników też ma, że po prostu żyje na pożyczkach. Więc to tak wygląda. Więc pierwsze kroki moje będę kierował oczywiście na prace zlecone, na których mogę troszeczkę dorobić. Będę starał się brać te przynajmniej najbardziej opłacalne, żeby jakieś te pieniążki z tego były. Cóż, no może normalnie aż tak chyba tu bym chciał skręcić. W normalnych warunkach, gdybym był normalnym rolnikiem, to może bym się wolniej rozwijał, natomiast tutaj, żeby troszeczkę się pobawić, no to się ratuje tymi pożyczkami różnymi, tak, żeby tutaj wykorzystać czy staw, czy inne jakieś takie fajne szalony koniu, czy inne fajne mechaniki wprowadzone w tej grze. To będę starał się oczywiście wykorzystać kredyty, wszystkie możliwości, czy też leasing, czy też taki system kredytowania, który dla mnie jest trochę taką nowością jakby. Financing chyba ten się mod nazywa. Tak, wydaje mi się, że stąd mogę się już ewakuować. Pan tutaj zacznie pracę. Dobra, a ja bym chciał sobie wziąć następne zlecenie. Następne zlecenie tutaj jest bardzo fajne i dotyczy pola numer 27. To będzie uprawa fasolka. Oczywiście nie mam tych przedmiotów, to muszę je pożyczyć. Więc na dzień dobry znowu pan niech sobie tutaj działa, my wyprowadzimy ten kombajn na drogę i poprosimy go, żeby przyjechał nam na pole fasolki. Myślę, że wystarczy, powinien chyba dać radę obrócić. Tak. Żeby nie popsuć tego znaka drogowego, to troszkę tak szeroko wyjedziemy. Tutaj dziękuję kierowcom za wyrozumiałość. Dobra, i teraz pozwolimy sobie utworzyć zlecenie. Czyli stąd utwórz pracę. Praca na polu, pozycja docelowa, to będzie, załóżmy, że tu. Nie wiem, jakkolwiek, załóżmy, że tak. No i zacznij. Dobra. Ten kolos sobie pojechał, mam taką nadzieję. Tak jest. Ja chciałbym wrócić do tego pana. Tym panem sobie wsiądziemy w traktorek. Podłączymy przyczepkę. I jedziemy za tym kombajnem. Gdyż musimy od niego odbierać tą fasolkę, gdzieś ją przewozić. Słuchajcie, nie wiem, co ten kombajn robi i dlaczego on tędy jedzie.
What the fuck? Co tu się wydarzyło? No nie mogę, po prostu kombajn zgłupiał. Dobra. Zróbmy to sami w takim razie. Nie, tutaj ja się nie obrócę. Tu spróbujmy. Tak to wygląda z tej pozycji. Jakiś dramat widzę z tą sztuczną inteligencją, a coś miało być poprawione. Aczkolwiek być może, że Giant poprawił, ale na swoich mapach. Natomiast widzę, że na mapce naszej Hofbergmana, no to widzicie, jak to się zachowuje. Jedyny dobry, w miarę dobra rzecz, mam nadzieję, to jest taka, że pracować chociaż będą potrafili na tych polach, bo jak nie, to będę w niezłym tutaj miał niezły problem. No dobra, tu jest moja gospa, ale ja wysoko siedzę, zobaczcie, nad płotem wszystko widzę. Tak, tu mój skup, mój, że tak powiem, sklepik, do którego każdy może przyjechać sobie kupić moje płody. Okej, tu się kończy wioska. A my dojeżdżamy do pola numer 27. Nieśpiesznie, ale dojeżdżamy. Jest to ostatnie pole na tej mapie i ono jest bardzo rozległe. Więc jeśli ta sztuczna inteligencja, tutaj nasz pracownik nie będzie działał jak należy, no to będę miał ciepło. No nic, spróbujemy go tutaj ustawić i poprosić o to, żeby wziął się do pracy. No, robisz pan coś? A, pusty sprzęt. No, teraz? O Jezus Maria, teraz tak. Kobita, gdzie ona jedzie? Niszczy wszystko. Co za ten teges. Zobaczmy. No dobra, zacznie z tej strony. To jeszcze musimy wrócić do tego ciągnika i zrobić porządek, bo ja nie wiem właśnie. A spróbujmy sprawdzić. Kuźwa, nie sprawdzimy. Nie wiem, jaką ma to pojemność. Dobra, podjedźmy szybciutko. Ciągnikiem. Ja bym go chętnie nawet wysłał, ale ostatnim razem, jak wysłałem tutaj kierowcę, to mi się zaczepił na znaku drogowym. Nie wiem, zdaje się na tym. Więc nie chcę go wysyłać. Ten ciągnik relatywnie szybko popyla. No, Fendt 63 na godzinę to nawet bardzo szybko. Więc sobie pozwolę nim dojechać tutaj do końca. I tam na końcu, na polu numer 22, jak mi pamięć nie myli, mamy trawę. O właśnie. Więc na tej trawie pozwolimy sobie zaparkować i poczekać na efekt pracy. Ok. Tamtego kolesia. Dobra. No i może na razie tyle byśmy tych puścili panów. Natomiast ja będę chciał teraz jeszcze zająć się zwierzątkami. I przede wszystkim będę chciał uwolnić tą przyczepę, więc pierwsza rzecz to tu mi poproszę otworzyć. A nie, tam wystarczy, że otworzę. Tam wystarczy, że otworzę, bo przyczepa tak stoi, że tutaj ciągnikiem od tyłu podjadę. Dobra, gdzie ten ciągnik, którym chciałbym podjechać? On stoi u mnie na podwórku. No i go oczywiście wykorzystamy. Hop. Chwilowo to byśmy zostawili.
I jedziemy po przyczepę. Tutaj kozy się powinny rozpierzchnąć oczywiście, żeby nie zostać stratowane. No i cudownie. Mamy to, wysypiemy trawę, mam nadzieję, że już do końca. Nie. Brak miejsca, no to trudno, z tą trawą, którą mamy, odjeżdżamy. O, trochę żeśmy się nie zmieścili w zakręcie. Teraz to w drugą stronę trochę przesadziłem. O, powinniśmy wyjść. No, koźlaki, czekajcie. Dobra, to za chwilkę będziemy tą trawę zbierać. Może zostawimy go tu. Chwilowo. Dobra, my wrócimy do kosiarki. Ten ma dopiero 14%, więc jeszcze nie potrzebuje naszej pomocy. Mamy kosiarkę, no więc odpalamy. Rozkładamy wszystko. Ups, w drzwiach stoję. Trochę fail z mojej strony. Trzeba bardziej z prawej strony podjechać, żeby słup ominąć. Ok. No i będziemy mogli się zaraz wziąć za koszenie. Wszystko w dół. Dobra, wszystko zapal. No i bierzemy się za trawnik. Oczywiście. Ja tak jak mówiłem, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie zgrabiłem po ostatnim koszeniu. I mam co mam, więc trzeba będzie to wszystko pozgrabiać. I najprawdopodobniej będę grabił z 2 koszeń. Tutaj te małe krzaczki to powinny ulec zagładzie przy takim koszeniu. Nie wiem tylko, czy moja maszyna też na tych krzakach, na grubszych gałęziach by lekko się nie zniszczyła. Tak w życiu prawdziwym, bo nigdy nie koszę tego typu sprzętem. Jak ciągnik z kosiarką, więc nie umiem tutaj określić, jak to się zachowuje na takich krzaczorkach. Będę patrzył na zlecenia na polu numer 27, ma 3%. Czy to się zatrzyma, czy będzie rosło? Bo to by znaczyło, że kombajn jest do opróżnienia, nie? Na razie jesteśmy na tych 3% i nic nie wskazuje na to, żeby ten kombajn miał jakiś problem. Czy też może ma już problem? No, bo tutaj 4 moim zdaniem już by się powinna zapalić po takim okresie. Dobra, zjedziemy z tej górki i zerkniemy, jak to tam ta praca wygląda. Ok, zróbmy szybki przeskok. Waltra sobie jakoś tutaj radzi w miarę. Kombajn jeździ. Ma 21%.
Czyli te procenty tutaj tak szybko nie przyrastają, więc z tego wniosek, że ja tutaj troszeczkę za bardzo jestem w gorącej wodzie kąpany, jak to się mówi. O, jednak trzeba dać czas, żeby ten procent tutaj urósł wykonania tej roboty, bo te pole jest całkiem sporawe. Dobra. I za to tutaj nam się kończy. Ten krzaczor to chyba nie przejadę. O! Przejechałem. No to proszę, proszę. Myślałem, że nie. A jednak. O, tu widać naszego pracownika. Pracujemy równolegle. Więc przynajmniej tego gościa mamy na oku. Okej. Tutaj może tak pojedziemy, żeby nie trafić w nasze stojaki. Nasze stojaki robią fajną robotę, bo niemal za darmo produkują nam siano. Niemal za darmo mówię, gdyż jest tutaj lekki spadek ilości tego siana w stosunku do włożonej trawy na stojak. Ale to jest taka niewielka ilość, że jestem skłonny się z tym pogodzić. Wykręcimy. No chcielibyśmy. Ok, tutaj mamy wszystko pokoszone de facto, więc robimy drugi przejazd. I ten drugi przejazd to ja mógłbym chyba gdzieś tak zacząć. O. I już ten tutaj cieniutki cypelek nie wjeżdżać de facto. Tak na dobrą sprawę z poprzedniego koszenia, jeśli ta trawa została, to ona tutaj już dawno powinna albo zgnić, albo zamienić się w siano, nie? I taka mechanika uważam, że mogłaby być wprowadzona przez Giant. Na przykład te kamienie na polach to mnie tylko irytują, bo nie ma czym tych kamieni zbierać tak naprawdę, nie ma porządnego sprzętu do zbierania tych kamieni. Natomiast ta mechanika z zapomnianymi plonami mogłaby być wprowadzona, bo uważam, że to nie jest, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak, że jak ktoś sobie tutaj zetnie trawę i ją zostawi, to załóżmy po 2 miesiącach ona powinna zgnić, albo jakieś tego typu zachowanie powinno się wydarzyć. Chyba tak muszę wykręcić. O właśnie. Mamy 6%. Tutaj zobaczcie już de facto chyba zaraz będzie finito, jeśli chodzi o cięcie na tym cypelku. Czy ja chcę zjeżdżać w dół? Załóżmy, że nie. Ja dokończę ten cypelek, żeby tutaj tyle razy nie podjeżdżać pod tą górkę. Tutaj de facto na środku tu w zasadzie nic nie ma. O, tam tylko taki kawałeczek został. Już dojedźmy, bo ta kosiarka dosyć szybko jedzie, 20, to już nie będę jej wyłączał. Chociaż mógłbym w sumie. Okej, tu byśmy zrobili zawrotkę. Gdzie tutaj resztka tej trawy jest? Myślę, że tutaj nam wszystko już pięknie się zakosi. Skosi, powinienem powiedzieć. Zakosić to można ciągnik na polu, jak stoi nieużywany. Sąsiadowi na przykład.
Dobra, to chwilowo byśmy zrobili taką opcję i mm, gdzieś tu jeszcze można było wjechać na to moje pole. Czekajcie, to nie było tutaj? Tutaj też trawa była cięta. Gdzie tutaj ja ten wjazd wykoncypowałem poprzednio. A tamtego kawałka nie będę kosił. 7% zbiórka plonów na polu 27. Dobra, żeśmy tu podjechali, to zerknijmy na napełnienie. Ten sobie tu radzi. Ten ma dopiero 39%. No dobra. To widzę, że nie ma pośpiechu. To my sobie teraz pokosimy z takiego oglądu. Zobaczcie, że mam nielichy problem, bo tutaj jest tyle tej trawy, która mi została z poprzedniego pokosu, że tak de facto to z takiego oglądu ja dobrze nie widzę, gdzie ja już jechałem, a gdzie jeszcze nie. Albo może inaczej powiem, widać troszkę słabawo. Ten widok z kabiny jednak pokazuje mi lepiej tą sytuację. I słuchajcie, co ja chcę z tą trawą zrobić, to nie uwierzycie, ale chcę spróbować zamienić tą trawę na kompost, bo w tej wersji mapy kompost został dodany i wydaje mi się, że z tego co słyszałem na kanale, może wspomnę, że tak powiem, na którym kanale. Otóż słyszałem u Antona, że kompost jest dosyć opłacalny. Anton, bardzo fajny youtuber, polecam. Ma doskonałe materiały. Jeszcze daleko mi do niego. Myślę, że nigdy nawet nie osiągnę tego, co on, w sensie takiego zaangażowania. On wygląda po prostu jakby... Zresztą, tak jak powiedział, on gra od farminga chyba prawie, nie wiem, czy 17, czy jakoś tak bardzo wcześnie, więc bardzo wiele już lat. Ja dopiero zacząłem 22 i to bardzo rekreacyjnie bym powiedział, z takiego poziomu mieszczucha. I no cóż, no i tak sobie tutaj gram rekreacyjnie. I staram się jakoś tutaj przeżyć w realiach farmingowych. Może nie wszystko robię wtedy, kiedy trzeba i nie wszystko robię tak jak należy, ale staram się jakoś, żeby w miarę się rozwijać. Jak również jakieś fajne mechaniki wykorzystywać, które tutaj ta gra czasami daje. Dobra. Tutaj został jeszcze taki kawałek, który trochę się upierdliwie będzie cięło, bo on ma taki kształt trójkątny. Okej. Wydaje mi się, że już tutaj mi dużo nie zostało tego cięcia. I troszkę wolniej, bo nie wykręcam. Tak jakbym sobie tego życzył. Super. Ja
tak jeżdżę jak kosiarką, że tak powiem, w swoim ogrodzie, czyli de facto w kółko. Chociaż kosiarką to czasami jeżdżę w paski, bo kosiarkę łatwo odwrócić, a ten traktor to niestety robi, zobaczcie, ile pustych przejazdów, żeby zrobić jeden ten. No, troszeczkę dużo. I chyba to byśmy prawie mieli. Zostaje mi tylko tutaj taki cosiek. I myślę, że mogę złożyć wszystko. Kultywatorowanie też już prawie dobiega końca. Nie widzę gościa. Gdzie on tam jest? O, gdzieś daleko musi być, skoro go nie widzę. Ale to nic. Teraz bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała kwestia ilości tej trawy, którą tutaj zaraz będę zgrabiał. To teraz trudna operacja, trzeba to elegancko tutaj wycofać. O. Się ładnie mieszczę. Myślę, że jeszcze mogę odrobinkę. Koniec, już dojechałem. Opuszczać nie będę, bo mi się to zacznie znowu rozkładać. Aha, to nie na tym. To chcemy opuścić. A to sobie tutaj zaraz... Hamulce trzeba naprawić w tym naszym Deutschfahrze. Bo nie hamuje tak, jakbym chciał, czyli w miejscu. Dobra, myślę, że tutaj możemy ustawić tą i tą akurat mogę opuścić i odłączyć. OK. Wyłączmy maszynę, zróbmy przegląd. Usługa rolnicza wykonana. Dobra. Czyli który to kolo? Ten kolo zakończył pracę. Co on tu jeszcze robi? Ostatni kawałek. No to niech jeszcze skończy ten ostatni kawałek. No, robi to bardzo fajnie. Zobaczcie, jak tutaj równiutko jedzie po tym polu. Nie mogę tutaj się przyczepić, to ja tak równiutko bym nie jechał. No, niech dojedzie do końca i go zatrzymamy. O. Wykonał zadanie. OK. Złóżmy tą maszynę. Fajnie się składa. Dobra, i pozwolimy sobie odebrać kasiorkę za to. Szkoda, że nie ma więcej kultywatorowania, bo można by coś jeszcze pokultywatorować. Odbierz kaskę. Tak. Został nam jeszcze zbiór plonów tutaj. I zobaczmy, jak to wygląda. Chociaż wydaje mi się, że mógłbym teraz... On ma dopiero 62%. No nieźle. To jeszcze poczekajmy. Chwilkę. I zobaczmy, czy jeszcze jakieś fajne zlecenie moglibyśmy wziąć. Odchwaszczanie. No moglibyśmy na polu numer 18 odchwaszczanie. To też sobie zrobimy pożyć przedmioty i on też powinien być
bezobsługowy. Pole numer 18. Dobra. Ach, chyba troszkę przejechałem za daleko. O, mamy to. Tym razem w kubocie siedzimy. Kubotka tak wygląda. No to myślę, że możemy uznać, że możemy to podłączyć. Bardzo precyzyjnie. I pole numer 18 powinno być gdzieś tutaj niedaleko. Zerknijmy, czy ja dobrze jadę. Tak jest. Czyli muszę jechać tak samo jak jechałem. Tu, jak do trójki, tylko jeszcze dalej. Ok. Ja go oczywiście podprowadzę, bo mam duże obiekcje do tej sztucznej inteligencji na tej mapie, że ona po prostu nie bardzo potrafi po tych dróżkach się poruszać. Chociaż może spróbujemy na przykład wysłać traktor z całym załadunkiem. Tam nie, tu trzeba pojechać. O, tak jakoś. Tu żeśmy kultywatorowali gdzieś. Na tamtym polu, co tutaj je widać, a tu jest droga, którą ledwo widać. Tą drogą, jak mi pamięć nie myli, to jadę już gdzie trzeba. Tak, wjeżdżam wprost na pole numer 18 tą drogą. Fajne są te pola tutaj, można by się pokusić o ich zakup, tylko wtedy by trzeba było mieć odrobinkę większe maszyny i można by się pokusić już o poproszenie gościa o pracę. Myślę, że spokojnie on tutaj teraz przejedzie i będzie swoją pracę wykonywał. Dobra, my sobie tutaj odchwaszczanie zostawimy. Wróćmy do naszego kombajnu. O, i on ma 67%. Ja bym chciał, żeby on mi te już rzeczy wysypał, więc spróbuję tu podjechać do niego. Nie wiem, z której strony on ma wysyp. On chyba tak jeździ troszkę niespecjalnie fajnie dla mnie. Z której strony on to sypie? Powiem szczerze, że groszek może raz zbierałem. No i dobrze, nie pamiętam, z której strony on to sypie. On tu tak dziwnie jeździ. Spróbuję podjechać od tej strony i zobaczyć, co się wydarzy. O. Jednak załapało i się... A, to fasolka jest, nie groszek. No okej. I się trochę tego wysypie. Już koniec. Czyli on tu wysypuje na lewą stronę, żebym sobie zapamiętał.
Stańmy w cieniu. Tu chyba nie będziemy przeszkadzali nikomu. Zobaczmy, jak ten kombajn. Czy on ma 0? Tak. No to fasolkę się bardzo sympatycznie zbiera takim kombajnem. Dobra. Zobaczmy, czy możemy jeszcze jakieś jedno zlecenie puścić. Belowanie to bym nie chciał, nawożenie nie, opryski nie, pielenie to są małe, transport nie, zbiór plonów i tutaj jest też jakiś z 11. Czy to będzie takie, na takim tutaj, a to? 49. I to jest marchewka tutaj. Słuchajcie, ale to jest na drugim końcu mapy, a ten też jest na drugim końcu mapy. No ale to nic, no. Drugi koniec, ja będę w stanie tam przeskoczyć. Dobra, pożycz przedmioty. I jedziemy na drugi koniec mapy. OK. Zobaczymy, jak ta marchewka się będzie zbierała. Dobra, cofniemy. Też olbrzymi kombajn, słuchajcie. Ale nie tak cofniemy. Kierownicę miałem skręconą i to się tak dla mnie skończyło. Możemy nawet wycofać na drogę. W którą stronę tam lepiej pojechać w sumie? To jest 49. No to lepiej tutaj pojechać. Dobra, zróbmy przejedź. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Hop. Określ miejsce docelowe. Dojedź tu. W tą stronę. No, kolo powinien pojechać. No i nie pojedzie. No, spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Otwórz pracę. Tu. Miejsce docelowe. Tu. Tak. No i co? Nie uwierzycie. Po prostu jakiś dramat. Dobra, muszę sam przejechać. Bernard się nie sprawił. Berndy? Tak to wyglądało. Więc muszę... Kazał pan, musiał sam. Sierpień. No trzeba wykorzystać tyle możliwości, ile tylko daje gra, żeby jak najwięcej tych pieniążków odzyskać, bo pamiętajcie, że te... Ja pamiętam o tym, że te 20 000 to po prostu moja nemezis. No, a jeszcze jak patrzyłem, to te moje sprzęty będę rok spłacał. Więc dopiero po tym roku ja zacznę jako tako wychodzić. No, idzie duża maszyna, kolego, nie trąb.
Ciekawe, jaką by ten miał moc pod tą górkę. No. Nie wiem, po co te zdjęcia. No ale okej. Ewidentnie ta górka pokonuje wszystkie silniki, jakie mamy dostępne. Wszyscy tu zwalniają, no po prostu górka jest fest. Myślę, że 3 razy jak puszczę sztuczną inteligencję naszych pracowników, to mogłoby to wystarczyć. Boję się, że jak puszczę 4, to się wszystko zawali. Zabraknie mi mocy w komputerze. No nie, on tu skręci. Co za... Na tym polu chyba kiedyś pracowałem, a może nie, może dojeżdżałem tylko. Dobra, to jest to pole marchewkowe, o którym żeśmy rozmawiali. O, tu miałem dojechać, a ty miałeś tu pracować. Dobra, coś się zaczyna dziać. Uciekaj, uciekaj. No właśnie. Jakoś tak niespecjalnie mi się te plony tutaj zbierają w tych marchewkach. I nie wiedzieć czemu. A, bo nie ma traktorka. Ja tu muszę jechać z traktorkiem. Kurczę, no to wtopa. Szczerze mówiąc, tak rzadko używam tych kombajnów do marchewek, że zupełnie zapomniałem, że takie rzeczy tutaj muszą się wydarzyć, jak jazda obok kombajnu. No to lekka wtopa. Jeszcze jakbym miał jakiegoś moda, żeby to było follow me, czy coś, może by to zadziałało, nie wiem. A tak jestem zmuszony zapylać na drugi koniec mapy i jeździć obok marchewek, czyli marchewki nie, groszek tak, marchewki nie. Groszek czy tam fasolka, jakkolwiek. Słuchajcie, moi kochani, ja tutaj za chwilkę chyba wykonam cięcie, bo w zasadzie moje gospodarstwo poza zarabianiem pieniędzy to w sierpniu nic nie robi, tak? I tutaj nic się ciekawego nie dzieje, ale chciałem Wam jeszcze parę innych rzeczy pokazać, więc widzimy się za moment. To jeszcze tylko Wam pokażę, że tutaj jest niezła wtopa z tym kontraktem na marchewkę, z tą przyczepą, bo zobaczcie, kombajn wymaga przeładunku do przyczepy, jak żeśmy już się sprytnie domyślili, natomiast problem polega na tym, że wysyp z tego kombajnu, ta przyczepa po prostu jest za wielka, mówiąc kolokwialnie. Nie jestem w stanie tak podjechać, żeby tutaj do tej przyczepy coś wysypać. Tu musi być jakaś taka przyczepka nie za duża. I ta przyczepka jest nie do zrealizowania w chwili obecnej, wysyp do tej przyczepy. Kłopot polega na tym, że mam tylko jedną małą przyczepę i tu się robi problem. Więc na tą chwilkę ja go wyłączę, ten kombajn. Również wyłączę ten traktor i nie wiem, zastanowię się, czy ja będę chciał z tego zlecenia zrezygnować, czy jak to rozwiązać z tą marchewką. Gdzie są te zlecenia? I teraz pytanie. Zbiór plonów, tu się zbiera, odchwaszczanie, to.
Jak zrobię anuluj, to co się wydarzy? Czy ja mam jakieś koszty? Bo nie chcę tej marchewki zbierać. Zrobię anuluj. Tak. OK. Czyli już wiem, że marchewka nie. No i w ten oto sposób jestem minus 620 w plecy na tym zleceniu. Dobra, na szczęście inne zlecenia się jako tako wykonują. Tak myślę przynajmniej. Czyli już wiemy, że marchewka nie. Ta przyczepa jest za wielka. Do tej może by się wsypało, trudno powiedzieć. Ale nie będziemy tym się bawić. O, ten kombajn jeszcze daje radę, bo to groszek. Tylko pole małe, to zarobek też niewielki. Co to tutaj mamy? Ziemniaki. No ziemniaki znowu duża przyczepa. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to dobrze działa. A tu mamy groszek. Na polu, którym to polu? Numer 6 i za 3000. Dobra, to na razie damy sobie spokój z tymi zleceniami, tak myślę. Trudno. Zerknijmy tylko, jak one tutaj idą. O, 84%. No to wypadałoby odebrać tą fasolkę od gościa. I on ma wysyp po lewej. Więc poszukajmy go. No zobaczymy, czy on będzie zawracał, czy co on będzie robił. On ma wysyp po lewej, a ja podjechałem od prawej, tak? Nie, dobra, od lewej, dobrze podjechałem. No i ile ja będę miał? Jeszcze chyba jeden ten od niego odbiorę. No nie, więcej niż jeden. Dobra, Kolo, bierz się za robotę. A ja tu poczekam. Aha. Takie coś tu się wydarzyło. I teraz pytanie, co tutaj zostało odchwaszczone na tym polu numer 18. Chwasty. Ale na 18 mi tutaj nic nie pokazuje. Więc ja nie wiem, gdzie on jeździł, kurka.
No dobra, muszę gościa chyba zatrzymać. Dobra, puścimy go jeszcze raz. Zobaczymy, co będzie odwalał. Jaką manianę. Czy będzie jechał od początku, czy nie. No jak nie, to w ostateczności ja to wszystko znowu zrobię, bo dosyć duży jest, duża ta maszyna, ale może to odchwaszczanie jakoś się wykona. No, dobra, zobaczymy. Na razie jest 61%, 62%, więc coś się dzieje. My to chcielibyśmy być w tym pojeździe. Odłączyć zgrabiarkę i chcielibyśmy wziąć się za zgrabianie. Okej. Teraz niech no ja sprawdzę, jak to się to rozkłada. Może dajmy jeszcze temu czas. O, tu gdzieś. Okej. Opuść samolot. No i włącz. No i pięknie. Dobrze, moi kochani, w ten sposób sobie troszeczkę pojeździmy. No, tak sprawdzam, ile tutaj nagrywamy to. Będzie już prawie godzinka. Więc dzisiaj takie prace, no powiedziałbym mocno czasochłonne. Cieszę się tylko, że chociaż te 3... Oj, jeszcze źle pojechałem. Że chociaż te 3 zlecenia się udało wykonać, bo to jakiś zastrzyk finansowy jest od razu. Ja powiem tak, no planuję sprawdzenie, jak fajnie się wychodzi na sprzedaży kompostu, więc zamierzam tą trawę, którą teraz zgrabiam, to taki będzie spoiler alert, przeznaczyć na kompost. I zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Znaczy tutaj zrobię jedno okrążenie i zaraz wezmę tą przyczepę samozbierającą i będę starał się tą przyczepką pozbierać trochę trawy i zobaczyć, czy ten kompostownik, który powinien być za płytą obornikową, funkcjonuje u mnie. Bo tak jak żeście zauważyli, nie wiem dlaczego na tej mojej wersji mapy nie wszystko funkcjonuje tak, jakbym sobie tego życzył.
Aj, troszkę tutaj źle jadę. A to, co się nie da, że tak powiem, zamienić w kompost, to będziemy zamieniali w siano. Nie wiem też, jaką pojemność ma, muszę to zaraz sprawdzić, jak tylko będę tam wysypywał, jaką pojemność ma ten kompostownik. Okej, nawrotka. Po krzaczorach trochę. Mhm. No pięknie. Dobra. Teraz spróbujemy to troszeczkę inaczej. Może tak zrobimy. O. I spróbujemy to pozbierać, te dwa rządki do jednego, przynajmniej na tym kawałku. No. Pięknie, pięknie. No dobra, tośmy pozbierali. Dobra, tutaj się chwilowo zatrzymamy. Ok. Zobaczmy, jak tam pracowniki. Tak, daje radę. Ten ma 92% i nie wiem, po czym on teraz jeździ naprawdę. Może zrobi tą stówę, tylko kłopot polega na tym, że jak nie zrobi, to będę miał duży problem. My byśmy chcieli wziąć tą przyczepkę, która tu stoi z boku. O. I spróbujemy jeszcze na tym odcinku, czy uda nam się wykonać czy uda nam się wykonać właśnie kompost przede wszystkim. Pięknie. Opuść, włącz i zbieramy.
to już mamy 100. Dosyć szybko ta przyczepa się zapełniła. Mam tutaj wjazd od razu na pole, znaczy z pola do gospodarstwa. No i o ile dobrze pamiętam, oglądając różne filmy i różnych youtuberów, tutaj mamy tą, że tak powiem, płytę. Żadnego infa nie ma. Tu jest ta płyta kompostowa. Tutaj obornik to widać, ale że kompostownik tu jest, to nie widać. No trudno, spróbujemy to wysypać i zobaczymy, co się wydarzy. Właśnie, a czy ja tu będę miał jakieś... Wyładuj. Wyładuj tutaj. No to dobra, wyładuj tutaj. Zobaczmy. No, się to ładnie wyładowuje, ale tu nie mamy kompostu. I teraz pytanie, o co chodzi. Przynajmniej udało się odchwaszczalnię zrobić. I teraz pytanie, dlaczego ja tu nie mam kompostu? No. Tu powinien być kompost. Czy ja coś muszę zbudować? No nie wierzę. Budynki gospodarcze. Silosy. Sterta obornika. To tutaj nic nie ma, a w dobudowie. Powiększenie sterty obornika. No i słabo to wygląda. Nie wiem dlaczego nie mam kompostownika. Włas. Służy do stosowania różnych płynów. Stojak na Big Bagi. Stojak do zbiornika. No słabo, słabo. Nie mam kompostownika, a na pewno jest w tej wersji mapy. Ja tego nie rozumiem.
No to jedno z moich pomysłów właśnie legło w gruzach, słuchajcie. No bardzo mi przykro, nie wiem dlaczego to nie działa. Ach ja. No taki trochę nieoptymistyczny odcinek. Hmm. Pytanie, jak przenieść save'a tak, żeby wszystkie funkcje mapy zostały zachowane. Ja zaraz zrobię eksperyment, poczekajcie. No to słuchajcie, mam problem natury technicznej, bo zobaczcie, odpaliłem czystą grę i tu są gęsi, nie? Tu jest trigger do gęsi i tutaj można gęsi hodować. U mnie w tym miejscu nie ma gęsi. Tak. Czyli problem polega na tym, że muszę przenieść w jakiś sposób dane. Lecę sprawdzić tą płytę obornikową. A dokładnie kompost. Nie widać go tutaj, ale coś tu pokazuje. Poziom wypełnienia odpady organiczne 0. Tak jest. Ubicie 0%. Czyli tutaj jest ta płyta, a na moim save'ie nie ma. To jest płyta obornika i ona tu się podświetla. Natomiast płyta kompostownika się nie podświetla, ale widać, że tutaj funkcjonuje. I ona jest gdzieś dotąd. O, tutaj już się pokazuje. No, czyli zagadnienie pozostanie, jak przenieść pomiędzy... jak przenieść save'a pomiędzy mapami. No, muszę gdzieś to wygooglać i spróbować przenieść tego save'a pomiędzy mapami. No dobrze, moi kochani. Cóż, no to na dzisiaj takim smutnym tutaj akcentem będę chyba kończył, bo przeniesienie tego save'a pewnie chwilkę mi zajmie. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Cześć.